Dawno nie było wspólnych odcinków z audio, a dzisiaj nietypowy sprzęt, więc trzeba było to nagrać. Co to będzie, to się dowiecie po czołówce. Dokładnie tak, a będzie fajny sprzęcik, także na pewno, tak jak u nas zawsze. No. Chyba marka, która jeszcze nie gościła na tym kanale. Być może, że gościła... Ja sobie nie przypominam. No to nie gościła. To tym bardziej oglądajcie do końca. Tu prezes mówi, że nie, to nie. Koniec. Prezes. Prezesem to ty jesteś, bo sklep jest twój. Ja jestem dyrektorem. Zarządzający. Kim ja nie jestem, ty? U siebie? Dyrektor, prezes. Sprzątaczka. Też, tak. Reszty się dowiecie po czołówce. Dokładnie. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala. Wspominałeś właśnie o tym, co u nas jeszcze nie było. No bo właśnie faktycznie tego nie było. Znana marka. Kultowa, tak. Nakamichi. Pewnie słynna z tego, że magnetofon Nakamichi Dragon, który nie słyszałem go nigdy, nie widziałem osobiście, ale wiem, że jest dosyć drogi i tyle wiem, że jest drogi. Ja ostatnio na Starociach spotkałem pana, ale nie chciał, żeby z nim nagrywał odcinek. Powiedział mi, że ma 4 w domu. Dragony? Tak. O matko. A ja mówię, to nagrajmy odcinek. A on mówi, nie, on nie chce pokazywać publicznie. No to tak. No ale szanuję to też. No tak. No to dobra, jedziemy do naszego sprzętu Nakamichi, a ja publicznie, proszę bardzo, voilà, merci. Ty się lubisz chwalić i dlatego. Dokładnie. Co tam? Słuchajcie. Od czego zaczynamy? Od dołu czy od góry? Od dołu. Jedziemy od dołu. Aczkolwiek przy niektórych przypadkach zaczniemy od góry, ale tutaj zaczniemy od dołu. Wzmacniacz. Bardzo piękna konstrukcja. Słuchajcie, w ogóle to powiem Wam, że dawno nie miałem tak ładnego sprzętu. Kupując go w Niemczech, klienta pojechałem, piękny dom, nowoczesny, beton, szkło, taki w stylu ten. No i zobaczyłem ten sprzęt, mówię, no widać, że ktoś dbał o niego. Fajnie to skonstruowane, zobaczcie, te z boczki, czyli tu mamy power, włącznik, a tu mamy atrapę tego włącznika, żeby nam to, powiedzmy, zsymetryzować tą część. Czyli taki aspekt, taki powiedzmy designerski, prawda? Piękny wzmacniacz, naprawdę. Dość fajny pod względem takim klasycznym, ale bardzo mało wzmacniaczy teraz jest srebrnych. Wiesz, ja zauważyłem, że czerń na rynku jest jakby, powiedzmy, górą. Czy Technics, czy Sony, czy jakieś tam inne marki. Z Technicsa kupić srebrną wieżę całą? Dosłownie, wiesz, 1 na 100 chyba, żeby takie coś zebrać, taki zestaw. Dlatego bardzo fajnie, jak ktoś lubi srebrne kolory. Może to nie jest jakiś tam super aluminium, czysto farba, jakiś tam plastik położony, ale jest to, może jest to jakiś tam wierzchnia warstwa aluminium, ale jest to dosyć ciężki sprzęt, dosyć dobry. Ja już to testowałem, gra wyśmienicie. Możecie sobie mówić, co chcecie, ale według mnie jest to bardzo fajny sprzęcik. Ładne linie zaokrąglone, czyli minęliśmy już lata 90. Magnetofon już widać późniejsza, bo już zmniejszone okienko. To jak znawcy proszę Ciebie wiedzą, wiesz o co chodzi, że magnetofony miały pierwsze magnetofony były bez kieszeni, drugie magnetofony miały klapkę już zamykaną, ale w pełni, żeby było widać kasetę i później to okienko nam się zmniejszało aż do tego momentu, że nie widzimy kasety w ogóle. Ona trochę takim designem przypomina te wieże z Peweksu. Tak, ale aczkolwiek jest to, powiedzmy, bardzo ładny sprzęcik, no nie? Zamykamy, reset. Tu mamy klasyczne w magnetofonie timer, że możemy włączyć go poprzez wyłączenie prądu. CD. Zobaczcie, jaka linia ładna CD playera. Słuchawki do podłączenia. Proste. Wszystko nawiązujące do tej całej linii. Te włączniki, prawda? Zobacz, w tej linii całego tego naszego zestawu, czyli te głośniki. Tutaj na przykład mamy tuner radiowy. Ja może będę podłączał to potem, zobaczycie. Ale zobaczcie, co mi się udało. To bardzo rzadko się zdarza, że do zestawu nam właściciel dołączył piloty. Ale jest już innego koloru. Tak, wszystkie przewody. Zobaczcie, przewody, które łączymy. Są to mini jacki do łączenia zestawu, żeby pilot mógł funkcjonować. Jeden pilot, powiedzmy, tak jak ten jest do wszystkiego. Czyli mamy tutaj do magnetofonu i do tunera. Możemy sobie sterować i wzmacniaczem. Tak? Do CD producent nam dał drugi pilot. Wiesz, że komuś kiedyś, koledze sprowadzałem kiedyś pilota z zagranicy do jakiegoś wzmacniacza.
kosztował kurczę około 1000 zł na Kamichi. Podobno bardzo rzadko można to ściągnąć. No i tu jeszcze produkt. Właściciel, który nam sprzedawał, dołożył nam trochę cinczy kabli. Są to stare przewody, ale ja tego nie wyrzuciłem ze względu na to, że kupiec następny, który to dostanie, po prostu będzie mógł sobie kupić przewody nowe, jakie będzie chciał, ale będzie. No ale dostaliśmy za to kompletną instrukcję obsługi. Czyli mamy do amplifiera English, Deutsch, France, czyli w 3 językach. Popularnych językach, a najbardziej popularny wiadomo, że jest angielski. Kasetę deck, czyli tu też możemy sobie przejrzeć całą, powiedzmy, instrukcję. Teraz wiecie, no, zdjęcie i tłumacz jest w internecie, także możemy sobie wszystko przetłumaczyć, nie będąc alfą To już jest taki języku. trochę archaizm, nie? Kolekcjonerski dzisiaj taka instrukcja, bo tak, niektórzy mówią, wiesz co, że no jak już ludzie ktoś... zbierają też, kolekcjonują. Też, tak, wiesz co, ale jak ktoś trzyma instrukcję, to znaczy, że dbał nie tylko o tą instrukcję, prawda, bo ją trzymał, tylko o ten cały sprzęt. Zależało Miał mu szacunek do tego. O szacunek do tego, tak, dokładnie, że wiesz, że trzymam tą instrukcję i nie jakąś tam, wiesz, zniszczoną, jeszcze jakby były kartony, no ale to już kartony były, powiedzmy, jakby takim, wiesz, wypasem, powiedzmy, dla kogoś, to miał miejsce je chować, nie? Tu mamy jeszcze rekomendacja kasety typu jakieś tam, prawda, czyli tu mamy, zobaczcie, rodzaj kaset na Kamichi AX, czyli rekomendowali swoje lub TDK, SA, MA, Maxwell, jakieś tam, prawda, i tu. Także mamy fajny dodateczek taki. No, taki gadżet z epoki. Tak, no same piloty, powiem Ci, podejrzewam, że są dosyć sporo warte, bo na pewno ludzie szukają pilotów, które są w idealnym stanie. Zobaczcie, piloty są naprawdę w ładnym stanie. No dobra, pokazaliśmy boczki, teraz jak zobaczysz tu górę, zobacz, tu nie ma rysek na tym sprzęcie, tam drobne jakieś po szmatce, zobaczcie, co bym nie zdjął. Magnetofon jaki ciężki, magnetofon jest ciężki, CD też jest ciężki, czyli porządny transformator lub obudowa. Zobaczcie tuner. Wszystko wygląda po prostu jak spod igły, jakby to powiedzieć, ten magnetofon mnie dziwi. Który to może być rok? To są 90. 90 rok, tak. 90 lata na pewno. No w ogóle sobie możemy, prawda? Ja tam jeszcze, może i pamiętam, może i nie, ale wiesz, tego sprzętu mi się przewija. Trochę przy tym sklepie. Także no tył klasyczny. Zaraz pokażemy. Tak. Tył ja już klasyczny. przechodzę. No, magnetofon, proszę bardzo. System remote. Mamy tutaj właśnie do tych przewodzików tutaj. Ja już to sprawdzałem. Bardzo fajnie to działa, bo to jest dosyć popularne. Było w Technicsach, było w jakimś tam innych sprzętach. W Sony, ja to też miałem ostatnio w Kenwoodzie, prawda, że łączymy to w ten sposób i mamy ten system jakby pilotowy, tak zwany system remote, czyli zdalnego sterowania. Tu już mamy, zobaczcie, 230 V, czyli jest to już było przygotowane, powiedzmy, pod nowsze napięcie. Na rynek europejski. Tak, ale mamy Made in Japan. Proszę bardzo, a tu już mamy Made in Taiwan. Zobaczcie, już niektóre elementy były robione, czyli CD, już były zlecane do produkcji gdzieś na, powiedzmy, na innych... Tuner też japoński. Tuner też japoński i wzmacniacz też mamy japoński, tak. Tu bardzo fajne te gniazda, że możemy sobie, tylko szkoda, że dwa, jeżeli na przykład nie ma jeszcze gdzieś tutaj, powiedzmy, bo możemy dwie rzeczy podłączyć, ale niestety następne już będą nam się załączały ze wzmacniacza ale jak słuchacie na przykład radia, to możecie radio i CD podłączyć, a magnetofon może być bezpośrednio podłączony do gniazda. Klasyka, CD tuner AUX, prawda? Tape 1. Te dwa tape'y, MMC też jest dobra rzecz, że mamy te MMC. Fono. Tak, fono właśnie na gramofon, że możemy sobie wkładeczkę Dwa zestawy kolumn głośnikowych. Tak. Porządne zaciski, może nie najwyższej jakości, bo to już są lata 90. To już lata 90, ale są dobrej jakości, czyli możemy sobie wyjąć zaślepkę i włożyć banana lub tutaj przewód goły, prawda, i typu, powiedzmy, goły, samej linki lub druta. No, co dużo mówić, powiem Wam, że dużą zaletą tego zestawu jest jego stan zachowania, bo to też wpływa na jakość tego dźwięku, prawda? Później, bo nie jest to sprzęt wygrzany, jakiś tam zniszczony i tak samo, czy laser był używany więcej, czyli nie będzie jakiś tam wypalony, czy tuner, czy tak samo te wyświetlacze nie będą wypalone.
bo to też się zdarza, szczególnie Pionier, pamiętacie, to był chyba najbardziej takim, że się te wyświetlacze wypalały, że do dzisiaj nawet niektórzy posiadają sprzęt, gdzie laser działa, wszystko działa, a wyświetlacza trzeba po prostu przychylić się i oglądać tam bardzo z bliska. Według mnie bardzo fajny sprzęt. O, nóżki nawet jakieś fajne, takie, wiesz, klasyczne. Zgrabne. Nóżki muszą być zgrabne. Mężczyźni lubią zgrabne nóżki. Także co tu dużo powiedzieć. No, sprzęt, powiem Wam, naprawdę wyjątkowo się trafił. W świetnym stanie. Myślę, że przyszły nabywca będzie miał naprawdę radochę. Kolejne 20-30 lat będzie z tego zadowolony, jeżeli będzie tak dbał, jak ów pierwszy właściciel, bo to było od pierwszego właściciela. Także wiadomo, samochód od pierwszego właściciela. O, wola Boga. Ale sprzęt, niektórzy też na to patrzą, bo ta jedna osoba, mając taki sprzęt, słuchając muzyki poważnej, a nie dyskoteki, prawda, nie był włóczony po jakichś imprezach, także jest to sprzęt dosyć dobry. Stał w mieszkaniu, w cieple. Tak. To nie jest piwnica, to nie jest z piwnicy, także to był, powiem Wam, że dom był potężny, salon 100 metrów, także to musiało też napędzać ładne kolumny. Tyle o tym sprzęcie. No ale zanim przejdziemy do kolejnych, to subskrybujcie, komentujcie, Tak żeby jest. żaden film Was nie ominął. A my już zabieramy się za kolejne zabawki, które przygotował A, będą ciekawe. doktor Krzysztof. Doktor. Krzysztof. Nie Znachor Audio, tylko doktor z audio. Doktor. Tak. No i słuchajcie, kolejne sprzęty to są tak zwane dzielone systemy, czyli mamy przedwzmacniacz i końcówkę mocy. Ja pokazuję od tyłu. Tak. Pokaż też, od tyłu. zobacz, od tyłu też tak wygląda. I teraz przejdę tutaj, to Wam powiem. Zobaczcie, ile mamy tu w przedwzmacniaczach. Właśnie mamy całą serię wejść i wyjść. No, głównie, prawda, które mamy CD, tuner, czyli nasze, tu mamy CD i AUX, czyli bo kiedyś jeszcze starszych tylko były AUXy, a czyli już pokazały się na rynku CD, czyli jest to po latach 83, tak? Czyli jest to już lata 80-90. No, Wideo sound. Zresztą, co możemy zauważyć, przedwzmacniacz jest już Made in Taiwan. To już była era, gdzie już wchodziły, aczkolwiek I produkcja przenosiła się do Azji. aczkolwiek jeszcze końcówka mocy jest japońska. Także mamy tutaj dosyć podzielony sprzęt. No i z tego, co każdy mógł zauważyć, to jest to jedna para głośników, ale pamiętajcie też, że może on działać, jak tu założycie. Zobaczcie, mamy on na mono, czyli przełączając na mono, mamy z tego mostek i mamy, proszę Was, tak zwany końcówkę mocy dual mono, czyli mamy blok, monoblok. Tak, do tego chciałem zmierzyć. Czyli monoblok, czyli już zwiększa nam się moc dwukrotnie, czyli jak on ma 100 W, tak ma przy 8 ohmach, przy obciążeniu 8 ohmów, ma 100 W mocy maksymalnie i tutaj wtedy wchodzi nam 200, czyli dokupujemy drugą taką końcóweczkę, łączymy sobie oddzielnie przewodzikiem tutaj, powiedzmy, zobaczcie, tu mamy teraz tak, out 1, out 2, czyli mamy dwa wyjścia na końcówki. Tu mamy tape, wideosund, no wiadomo, że to wideosund, no nie, czyli tak samo ma, czyli AUX i wideosund będzie podobne. No i zobaczcie, ile urządzeń. Wypowiadaj Raz, dwa, trzy, poprawnie 4, 5. anglojęzyczne nazwy, bo później w komentarzach będą Cię cisnąć. A to nie Tak jak mi pan jeden na giełdzie płyt winylowych powiedział, że ogląda na YouTubie jakiegoś takiego łysego w okularach, łazi po tych targach staroci, pokazuje płyty i mówi, że jest tam tanio i później psuje rynek. Pozdrawiamy tego pana. Pozdrawiamy tego pana, który mnie nie rozpoznał. Pozdrawiamy pana od łysego i kudłatego siwego doktora. Tak. Także... A, on też mi mówi, że jakiś koleś się nazywa doktorem, w ogóle o co chodzi. Jakimś doktorem w sklepie pokazuje. No, to, tak, z takim doktorem, tak. Nie Zivago. Nie Zivago. No także powiem Wam tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Według mnie, ja tu zauważyłem taki fajny napisik, zobacz z tyłu, jakbyś tu postawił. Boston, Londyn, Tokio. Wiesz, co sobie tak zasugerowałem, jaki ten napis, wiesz? Że Boston, amerykańska taka, wiesz, moc, czyli powiedzmy, jak to Amerykanie mówią w samochodach, moc 100 W. Japońska konstrukcja, czyli no i londyński design, bo to jest faktycznie angielski design. Jak zobaczycie teraz z przodu. Ja już przechodzę. Tak. Come on, tutaj jak z angielskiego podejdź i zobaczcie ten design. Tu nie patrzcie na to jest takie tam, zakrywam to, ale no, obdarte troszeczkę, ale zobaczcie jak włączam. Protection, włączyło się, czekamy aż
system uruchamiania jest. Teraz model przedwzmacniacza Preamplifier, czyli 1240 i z niemieckiego Endstufe Power Amplifier 220-200. No to jest naprawdę, słuchajcie, testowałem, gra naprawdę świetnie. No i jak ktoś lubi taki ten design? Prosty design NAD, tak, czyli NAD, Cambridge, takie te marki brytyjskie właśnie, coś tam, znaczy NAD nawiązywał jakby do tej takiej brytyjskiej jakby tam jakości zewnętrznej, tak? Ale jest to, powiedzmy, japońska konstrukcja, naprawdę. No dźwięk naprawdę super, porównywalny do tych słynnych wzmacniaczy NADA, czyli tam 32, coś tam, jakiś tam, jest taka ta seria. Ja powiem Wam, że tu jest troszeczkę więcej mocy i tu możemy się troszeczkę pobawić z kolumnami, czyli te 200-300 W, jak ktoś ma kolumny, to na pewno będzie mógł je napędzić takim sprzęcikiem ten, no nasz ten piękny tutaj. Czyli dużo rzeczy możemy podłączyć, naprawdę mamy jedno, gramofon też mamy jeden, ale tu mamy CD, AUX 1, AUX 2 i tu jeszcze mamy Ja chyba jeszcze nie dorosłem do tego typu designu, wiesz? Ja to lubię jednak wychyłki. Wiesz co, też takie pokażemy, tego typu wychyłki, także będzie coś dla Ciebie, ale tutaj powiedzmy, no chciałem pokazać ten sprzęt tak zwany dzielony, czyli nasz przedwzmacniacz, prawda? No i piękny, wielki transformator, z tego co możecie zobaczyć, no to powiedzmy bardzo ciężki sprzęt, dosyć dobrze chłodzony, zobaczcie, pod względem powietrza, prawda? Zobacz, jak tam się nam zaraz przewody wyciągną, ale jest bardzo dobrze chłodzony, czyli nie jakaś jedna kratka, tylko nasz dosyć potężna. Na całości. Tak, plus boczne, plus boczne, czyli gdzieś tam powietrze może zaciągać bokiem, czyli jak nam stoi nawet coś na górze, to jest ten przewiew taki, powiedzmy, przeciąg mamy po całości. Słuchajcie, jeszcze jest tutaj bardzo fajna rzecz w przedwzmacniaczu, czyli ten, powiedzmy, przedwzmacniacz fono, czyli gramofonowy. Możemy używać dwóch typów wkładek, MM i MC. Dla MM mamy jeszcze 3 rodzaje pojemności naszych wkładek, zobaczcie. Czyli 100 piko, 220 i 320, czyli możemy sobie zmieniać jeszcze do naszej wkładki. Masa. Także jest MC, proszę bardzo, przełączamy na MC i mamy też wkładkę MC, czyli Moving Coil. No i tu podsumowując całość, sprzęt dźwiękowo. Powiem Wam, że włączyłem, dla mnie gra bardzo, bardzo poprawnie, acz nawet powyżej tej poprawności jako wzmacniacza. Ma bardzo fajnie usytuowany, podzielony system kanałów, czyli ma tutaj jeden lewy kanał, tu prawy kanał, czyli podzielone te wszystkie sekwencje w środku. W środku bardzo porządnie ułożony. Dźwięk troszeczkę sztywniejszy jak z amplitunera, ale naprawdę przyzwoity. Podobał mi się, jest to mój tak jakby faworyt w taniej cenie, ponieważ to można kupić, słuchajcie, za naprawdę niewielkie pieniądze. Naprawdę... Nie wiem, czy nie kłamiesz, bo mówiłeś przed chwilą przy wyłączonej kamerze, że Ci się wzrok psuje. To też. Słuch Ci się nie psuje? Słucham? Co mi się nie psuje jeszcze? Słuch też. Też. Halo, co? O co chodzi? Bo to chyba idzie w parze, nie? Jedno z drugim. Na pewno, tak. Ale jeszcze dotyk mam, także. A, czyli jeszcze tam profesja doktora jest. Nie wszystkie, proszę Ciebie, moje, wiesz, zdolności padają, także dotyk mam. Także, no za chwilę kolejny sprzęcik z dzielonego sprzętu. Tak. Pamiętacie tamtą brzydotę? W skali, jakby była skala radziu, taka skala, jakby to nazwać, skala ugly, ugly design. A tak, to NAD miałby pierwsze miejsce, może lub drugie. Bo na pewno byłby w czołówce, dla mnie byłby w czołówce. Tak, ale tutaj mamy już troszeczkę z większą liczbą punktów sprzętu, czyli już takie, co się bardziej podoba, czyli nie dość, że srebrne, stal szczotkowana, aluminium szczotkowane, tak, powiedzmy, gałeczki srebrne, wszystko i już mamy coś ładniejszego, prawda? No ale wiesz, Luxman, którego tutaj widzimy, no to raczej charakteryzował się tymi wychyłami, bajerami, a tutaj jest taki minimalistyczny. Czekamy. To jest właśnie to w tych sprzętach, że musi się, powiedzmy, ten system autostartu jakby, wiesz, zbadać. Jest, mamy go. Tu mamy już w czuwaniu, no też tu przedwzmacniacz
też zaczyna czuwać, czyli też ma jakby system tego włączania, opóźnienia. I zobaczcie, tu nie widać, ale są piękne, ja wam muszę powiedzieć, że, bo wychodziły Luxmany wersje i z wskaźnikami wychyłowymi, ale no, to już była następna wersja z diodami, że weszły diody, czego teraz ludzie szukają właśnie nie diod, ale jednak szukają wskaźników wychyłowych. Za chwilę będą szukać diod. Za chwilę będą szukać diod, dokładnie tak, wiesz, no dokładnie tak jak mówisz. Pewnie będzie to samo akcja. No tu jest Luxman. Ja to nazwałem Luxman, jak ktoś się mnie pyta, co to za marka Luxman, bo nie wszyscy o niej słyszeli. Na pewno zdarzą się tacy właśnie, co znają tylko Sony, Technics i tam i Kenwood. Ale jak mówią Luxman, ja mówię, słuchajcie, znacie Toyotę? Tak, znamy Toyotę. A wiecie na przykład, co to jest wyższa marka Toyoty? Tam jest powiedzmy Lexus, tak? No, czyli jest to tak jakby lekko wysunięta pozycja, wiesz, jakiej danej marki. Tu też jest to jakby powiedzmy lepiej wysunięta pozycja jakiejś marki japońskiej. Czyli jest to nasz taki Luxman, czyli sama nazwa nam podaje jakby, że to jest to luksus. Towar luksusowy. Luxus Pewexus, towar luksusowy. Towar jakby luksusowy. Tak, dokładnie. No co mogę powiedzieć? Powiem wam, że też mocą naprawdę jest spory, bo tam ponad 100 W na tym na 2 kanałach. Także świetnie gra, ale chodź zobaczysz, chodź pokażę wam tu z tyłu, jak to wygląda. Wiecie co? Przykręcę trochę tą klimę. Wyłączę, bo tak szumi na razie mi prosto na nas. Tu już mamy wyjście 2 na 2 kanały, na 4 kolumny, czyli możemy sobie powiedzmy podłączyć speaker A i speaker B, tak? Ale tu mamy jedne. Duo Alpha Output. I teraz tutaj zobaczcie ten przełącznik. Normal Stereo i Duo Alpha Normal. Czyli jak przełączymy sobie na monoblok, to mamy tu lewy kanał. Dokupujemy drugą znowu taką M120A i mamy prawy kanał. I wtedy mam power. Mocy przybywaj. Ear to end, wind, V power. Tam wiesz i tutaj, kurczę, i dopiero... Oglądałeś te kreskówki? Tak, tak. Co jeszcze wiesz, zobaczcie ile ma przedwzmacniacz też wejść. Złoconych. Trochę jeszcze, słuchajcie, nie oszczędzano. Nie oszczędzano tutaj, tak, że tutaj złota było trochę. Phono MC, też Phono MM, tuner AUX, czyli nie ma tutaj już CD, czyli jest wcześniejszą konstrukcją niż poprzedni sprzęt, prawda? Bo nie mamy tutaj wyjścia CD, bo mamy tylko tape. No i tu mamy tylko jedno output na naszą końcówkę mocy. I teraz jeszcze raz z przodu. Tak, zaraz jeszcze zobaczymy tutaj. I zobaczcie, jak tutaj tamta krateczka była dosyć spora. Tu mamy tylko małą krateczkę nad radiatorami od końcówki mocy. Według mnie ten system w Nadzie mi się bardziej podobał chłodzenia. Tą całą, wiesz, powierzchnią, prawda? Niż ten taki mały tutaj. Aczkolwiek no, trzeba będzie sprawdzić to, przetestować przy takim ostrym grzaniu, jak to się grzeje. Czy będzie potrzebny wentylator z zewnątrz jakiś na ten. Fajny system tych przełączników, nie? Taki, wiesz, nie pionowy, a poziomy. Czyli zaraz tutaj je pokażemy jeszcze raz. No ja mogę odkręcić do ciebie jakby coś. A ja przejdę. No to już. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. O. Tu mamy nasz equalizer taki, nie? Czyli sobie zmniejszamy powiedzmy naszą frekwencję w hercach, prawda? Pod dane na przykład kolumny, czy pod daną muzykę. Tu mamy bypass, czyli likwidujemy tony, czyli wtedy mamy flat. A mnie intryguje ten dubbing. Wiesz co, no to jest jak przy magnetofonach było, nie? Czyli z tape 2 na 1, z tape 1 na 2, wiesz, kopiowałeś sobie na kasetach magnetofonach. No i tu mamy nasze MMMC. Tu już nie mamy popisówki takiej, wiesz, że nie mamy już tam powiedzmy, że na MM mamy tylko MM, jeden rodzaj. Klasyczny mały balans. Głośność. Tak, głośność. A tu jeszcze możemy sobie na końcówce ustawić głośność, czyli tutaj nawet podkręcając na maksa możemy sobie wyregulować, najpierw sobie wyregulować, jeżeli to końcówkę mamy bardziej schowaną, żeby nasza wnuczka nam nie walnęła na maksa tym, to mamy tutaj na minimum zrobione powiedzmy i wtedy możemy tutaj kręcić sobie na maksa. Tu speakers też A i B, power indikator, czyli ja to sprawdziłem, to jest fajnie, bo to jest powiedzmy full, jeżeli bierzemy to te diody nam pulsują na maksa,
jeżeli dajemy głośniej, to wtedy te diody aż przestają już je widać, tylko po prostu nie migają, tylko są na maksa, więc zmniejszamy sobie i wtedy mamy, tu jest off całkiem, możemy wyłączyć, a tu możemy sobie zmniejszyć po prostu, że miga nam po prostu mniej diod. Ten poziom wysterowania mamy inaczej ustawiony. Także no, dosyć fajne. No. Te przełączniki, tak jak już Wam mówiłem, klasyczne przełączniki nie pionowo, a poziomo, prawda? Też jest dosyć ciekawa instrukcja. Słynna Elka Luxmana. Także powiem Wam, że naprawdę sprzęt przyzwoicie gra i ma moc naprawdę. Też porównywalnie do wzmacniacza, ale 100 W, ponad 100 W na kanał. Jest czym się pochwalić przed sąsiadem. Tak, tą muzyką, wiesz. Włączacie OMD. Tak, bo my to jesteśmy z tego, ja jestem z tego okresu, ten synth-popu. Także Depeche Mode, OMD, Duran Duran, Thompson Twins i tam dalej, tak dalej można było wymieniać tej muzyczki. No co? I kolejne, tak jak Ci obiecałem, że będzie wskazóweczki. No, czekam na to. Tak. Przymrużone oko. To nie jest program z przymrużeniem oka, ale z sprzętu audio. I co? Fajne. Obiecałem Ci? To teraz patrz, zobacz. Tu. Działają. Pamiętasz? Tu. Najważniejsze, że działa. Tak. To działa. Musi działać. To jest wskazówki. Jest to teraz, słuchajcie, szał naprawdę analogowych wskaźników. Bo pokazują się te wskaźniki analogowe w sprzętach tam jakichś innych, prawda, jako cyfrowe. To nawet już zauważyłem, Macintosh robi, rozumiesz, wskaźniki wychyłowe, wiesz, na wyświetlaczach. Nie jest to tak, jak powinno być, bo te wskaźniki wychyłowe analogowe, czyli w tych dużych końcówkach mocy Sony 70 tam, czy w Onkyo, mam też, nie będziemy teraz pokazywać, bo ten program już był, ale chodziło nam o ogólnie pokazaniu sprzętu, który też się mieści w takich tak zwanych szafach rakowych. Czyli kiedyś, powiedzmy, takie szafy, one wyglądają jak szafy, powiedzmy, komputerowe, gdzieś w serwerowni, tak, że tam się montuje ten sprzęt na te śruby tu mocujące. Rączki są, czasami są tak jak tu w tym modelu, te rączki są przystosowane, przykręcane, ale one, ten panel frontowy jest na stałe, tego nie zmienimy. Te sprzęty wychodziły w dwóch formach też, czyli i w szafach rakowych, i bez rączek, czyli też, bo są dwa rodzaje tych właśnie łapek takich, tych rączek, że są przykręcane do boku lub na stałe do przodu. I te panele niestety nie da się zmniejszyć, że nawet jak rączki odkręcicie, to te uchwyty, te zostanie i to będzie. Lepiej to wygląda z rączkami, no wygląda to bardzo profesjonalnie, powiedzmy, czyli jest to taki sprzęt, wygląda profesjonalnie, już taki audiofilsko, no coś w tamtych czasach starszych, a był to sprzęt naprawdę dobry. Czyli i dalej jest dobry, no bo to, co tu dużo powiedzieć, no ten sprzęt przewyższa jakością, technologią w środku naprawdę dosyć długo. To jest porównywalnie, jakbyśmy powiedzieli, te samochody nowoczesne i nowoczesny, prawda, ten sprzęt taki wysokiej półki audio, gdzie kosztuje powiedzmy 20-30 tysięcy wzmacniacz, a to możemy kupić za 2000 i będziemy się cieszyć niejednokrotnie lepszym dźwiękiem jak z tych nowych sprzętów za kilkadziesiąt tysięcy. A co tu mamy? Tak, miałem takie przypadki, że wchodziło kilku klientów, rozumiesz, też pozdrawiam ich tam, audiofilów wszystkich, co przychodzili i mówili, co tak pięknie gra, ile to kosztuje. Jak ja powiedziałem, że 1500 zł, to oni, to nie może być ten. Ja dlatego mówię, pieniądze nie grają, gra sprzęt. I mamy tu co? Fischera? Fischer, tak, końcówka mocy Fischer. Bardzo fajna końcóweczka, japoński sprzęt z dawnych lat. Fischer to był amerykański. To był jakby korporacja, to jest coś z rodzaju jakby Maranca, wiesz, że design był amerykański, ale japońska produkcja. Fischer był jakby produkowany, Optonika, Fischer, to były takie dwie marki, które się powiedzmy razem przyznamy do kupy, wiesz. Tak, to był, zresztą mamy tu z tyłu Made in Japan. Produkcja, wszystko było w Japonii, ale był jakby tak design, tak jak w Marancu, nie? Chociaż w Marancu jest tam jeszcze inna historia. Polska historia, tym z audioskopem, jakiś tam jeszcze tam coś, jest tam jeszcze jakaś historia, tak. A na dole mamy coś nietypowego. Na dole mamy przedwzmacniacz, tak. Nietypowa firma. Mitsubishi, czyli znamy w Polsce, był raczej znany w latach 90. z marki samochodów, tak. Popularnych. No tych
pory są samochody marki tam jakieś tak. No dlatego zestawiłem to razem, ze względu na to, że pokazać właśnie Wam, bo niby to nie pasuje do siebie, aczkolwiek jak postawimy obok, będzie pasowało. Chciałem to sobie zestawić, pokazać Wam przedwzmacniacz. Jak były kiedyś budowane przedwzmacniacze. Mnogość tych przełączników i różnych typu, powiedzmy, tu mamy modę, czyli mamy stereo mono. Mogliśmy sobie przełączyć na mono. Tu mamy też gniazdo, selektor, fono. Mieliśmy 2 wyjścia. AUX i tuner, czyli nie za bogato. Mało, prawda? Balans. Przepraszam, to jest mikrofon. Tu mamy balans. Jest gładki, czyli nie ma tego przełączania. Loudness, czyli podbicie nasze. Filtry. Muting, czyli obcinało nam 20 dB, czyli tak na szybko, powiedzmy, żeby nie przyciszać, jak ktoś do nas chce coś powiedzieć, lub powiedzmy chcemy zmniejszyć moc. I tu mamy ciekawostkę, która się spotyka, powiedzmy, w tych wzmacniaczach różnych i przedwzmacniaczach, czyli bas i sopran podzielony na 2 kanały. Czyli mamy prawy oddzielnie, lewy oddzielnie sterowanie. Czasami jest to w jednej gałce zrobione i nie wiemy nawet, że to mamy, ale tu jest troszeczkę to wygodniej, bo jest to, powiedzmy, bardziej do sprecyzowania sobie. Czasami jest ta kolumna gdzieś oddalona jedna dalej lub sprawność nam kolumny się zmniejszyła. To wtedy możemy sobie to podciągnąć, powiedzmy, na jedną kolumnę, a nie na całość. I tu mamy, zobacz, nasze... Tak też? Co wstawiło się coś. Tak, przejścióweczka, która pasuje do naszego zestawu. Zobaczcie tu z boku. Tu mamy porządny transformator. Nie jest to konstrukcja dual mono, jest to dosyć jak na końcówkę mocy. Chciałem Wam tu właśnie pokazać odwrotnie do poprzednich konstrukcji. Zobaczcie, jak wygląda końcówka mocy, a jak wygląda przedwzmacniacz. Przedwzmacniacz jest większy od końcówki mocy. Czyli nie jest to jakaś dosyć super mocna końcówka mocy, ale gra, powiem Wam, rewelacyjnie. Z radiatorem na zewnątrz, czyli te ciepło nasze nie jest w środku, czyli ta kratka może być... Tak, ciepło końcówki mocy jest na zewnątrz już, czyli nie jest schowana w środku, czyli nie nagrzewa jakby innych elementów, ale krateczka jest, no, transformator i część oporników, na pewno też jest dużej mocy, też które się grzeją, jest kratka do wentylacji lub też z boku mamy. Ale właśnie dlatego chciałem powiedzieć o tym przedwzmacniaczu, że poprzednie rzeczy, co Wam pokazaliśmy, przedwzmacniacz był mniejszy, a końcówka mocy była większa. Tu mamy to odwrotnie, czyli ten przedwzmacniacz musi być dosyć skomplikowany elektronicznie w środku, aczkolwiek podejrzewam, że pewnie te elementy były większe i dlatego. No, nie jest to jakby za bogaty przedwzmacniacz, bo mamy te Fono 2 gramofony możemy podłączyć. AUX mamy tylko, powiedzmy, 1, ale mamy 2 playe, które możemy wykorzystać jako AUXy też tak zwane, nie? Tu gdzieś mieliśmy jakąś przygotowania pod inną wersję. Nie jest to XLR ani zaślepki, także są to nasze jakieś tam przygotowania pod inną model. To jest DAP600 przedwzmacniacz. Poszukałbym końcówki do tego lub przedwzmacniacza do tego, ale mi się to bardzo dobrze zgrało. Czyli nie zawsze przedwzmacniacz z końcówką mocy musi być tej samej firmy. Czyli możemy sobie, powiedzmy, te konstrukcje zmieniać. Czyli tak jak w tamtym przypadku, Radziu, wiesz, pamiętasz, co pokazywaliśmy, Nada i Luxmana. Bardzo chętnie będę chciał to skombinować, połączyć też jeszcze się ale podzielę się wrażeniami pewnie po filmiku. Być może na jakiś tam, na tym forum, na Twoim kanale, przy komentarzach. Też się podzielę, bo przetestuję to jeszcze jako mix, prawda? Czyli z Luxmana przedwzmacniacz z końcówką mocy. Audio sok wieloowocowy zrobisz. Tak, taki mix. Tak. Wezmę po prostu wrzucę wszystko do Malaxera. Jak to jest ten nowy, ten Thermomix. O, do Thermomixa wrzucimy wszystko i zrobimy taki mix. Mix Thermomix. O, nowa nazwa zespołu, Mix Thermomix. Jeśli chcecie oczywiście kolejne odcinki z jakimiś niezwykłymi sprzętami w roli głównej z doktorem, no to subskrybujcie, komentujcie, piszcie w komentarzach, jakie zabawki jeszcze byście chcieli zobaczyć, może jakieś nietypowe marki, bo z biegiem czasu uda się coś znaleźć. No tak, troszeczkę to tak było teraz chwilowej przerwy, no bo w wakacje to wiadomo, trochę pracy jakiś tam... Każdy miał swoje zajęcia. Tak. No i także teraz my chyba jesienią tak nadrobimy tematu, znowu z jakimś sprzętem, aczkolwiek
Powoli nam się będzie kończył, będziemy wracać może do jakichś innych tematów, może też powoli do marek, to z wszystkich, nie? Też. Tak, no bo tego sprzętu przybywa do Ciebie coraz więcej też w komentarzach zadajecie pytań, prosicie o jakieś marki, które nie były pokazywane na kanale, przychodzi Was coraz więcej widzów, za co serdecznie dziękuję, coraz więcej subskrypcji, więc też chciałbym o nowych widzów trochę zadbać z doktorem, więc do pewnych marek wrócimy, bo zadajecie pytania o nie, a nie każdy też odnajduje te materiały na YouTubie, one też już są przestarzałe, bo tych sprzętów też już nie ma. Tak, tym bardziej, że odcinek taki jak robimy, to nie jest o jednym sprzęcie, tylko o 3, 4, o 5, a nawet i więcej nieraz, czyli o kilku sprzętach. Czyli może moglibyśmy zrobić zamiast jednego odcinka 5 odcinków i miałbyś więcej, nie wtedy, ale nie wiem, czy byśmy się tak zaczęli produkować o tym sprzęcie. Nie, to chyba nie ma sensu, bo nie jesteśmy są inne kanały, które tak dokładnie prezentują, a my robimy to zupełnie w innym stylu. Albo się komuś ten styl podoba, albo się nie podoba, no ale to już wybór należy do Was. Czy oglądacie ten kanał, czy nie? Słyszymy, że się podoba, także... Raczej się podoba. No, tak, może więcej troszeczkę takiego, wiesz, fanu jest, nie? Tak, no. My mamy po prostu z tym zabawę, tak? Nie mamy spiny. Tak, na luzie, tak. Życie jest tylko jedno, także po co się spinać? Nie? Więc co, do następnego odcinka. Tak. Wyczekujcie nowych odcinków. No, kto jeszcze nie subskrybuje, to niech subskrybuje. Dokładnie. To jest najważniejsze, bo żebyście wiedzieli, kiedy przychodzi następny odcinek ciekawy, nie? To jak macie subskrypcję, to zaraz dostaniecie powiadomienie. A jak nie macie, no to później szukacie i piszecie komentarze pod filmikami sprzed 1,5 roku, pytając się o coś, czegoś już dawno nie ma, tak, albo się już o tym nie pamięta. To dobrze, że o tym wspomniałeś właśnie, bo też przychodzą ludzie i wie Pan, ja bym chciałem kupić ten z tego filmu, ja mówię, proszę Pana, to było rok temu, człowieku. A on mówi, no tak, ja mówię, subskrybuj, a będziesz wiedział. Co jest na bieżąco. Dokładnie tak. To trochę jak z gazetką z marketu. Tak, dokładnie. Tak. Ale my nie jesteśmy gazetką z marketu, tak, ani nikt marketem. nie patrzy, przychodzi z gazetką, szuka towaru, a czytałeś drobnym drukiem, do kiedy jest ta promocja? Tak. Tutaj nie ma promocji, tu jest zawsze promocja. Tak. Więc oglądajcie jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.